wonderful overview. I guess I can nothing tell you new since you have heard everything starting with the diagnostics and now further on with the therapy. So thank you very much for the wonderful overview. Bardzo dziękuję za możliwość wysłuchania tej wspaniałej prezentacji. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość spotkania się z Państwem. Myślę, że będzie mi trudno powiedzieć coś nowego po takim wspaniałym wykładzie na temat diagnostyki i terapii. And also it's really an honor for me to come again to Warsaw. I guess it's the third or the fourth time. And I will never forget when I was visiting for the first time, I guess nearly 10 years ago, something like this, for the first time in the clinical department from Professor Arndt Rolfs. To jest moja kolejna wizyta w Polsce. Byłem już tutaj 3 albo 4 razy. Mostly experienced in the adult neurology, for sure. I also seen the meanwhile, this means in the last 15 years, some children suffering from rare disease. But the most experience I have are coming from the adult neurology. Jestem neurologiem dorosłych i oczywiście spotykałem się wcześniej z pacjentami, z dziećmi z tą chorobą, ale głównie właśnie z osobami dorosłymi. And in my talk I would like to focus a little bit on the manifestation of Niemann-Pick type C in the adults, and this means the late onset of the disease. And our key issue, or our most important topics actually, is that we believe that we are massively underdiagnosing, especially the late manifestation of the disease. Dlatego chciałbym się w moim przemówieniu skupić właśnie na objawach tej choroby u osób dorosłych, czyli o późnych objawach tej choroby, a także o niedostatecznej diagnostyce na wcześniejszych etapach. And in the second half of my talk, I want to present some experimental data. On the one side, data coming from our side regarding the genetics, but on the other side also some data a little bit further supporting what Mark has already presented to you. Dlatego w drugiej części mojego przemówienia przedstawię eksperymentalne dane genetyczne, to będzie pierwszy rodzaj danych, a także dane, o których wcześniej mówił już Mark. Okay, the first slide I would like just to remind you, and we as Germans a little bit are coming typically starting with the history, that the name Niemann-Pick is coming from 2 German guys, both are living in Berlin. The first was Albert Niemann and the second Ludwig Pick. Pierwszy slajd to jest dowód na to, że my jako Niemcy bardzo lubimy wracać i nawiązywać do historii. Mówi on o tym, że choroba została opisana po raz pierwszy przez 2 niemieckich lekarzy, którzy żyli pod koniec XIX wieku, obaj w Berlinie. And Albert Niemann was the first one who wrote a paper. This was entitled Ein unbekanntes Krankheitsbild. A very simple title. This means translated an unknown disease, but no name. And he was just trying to discriminate the new disease from the Gaucher disease. Jeżeli chodzi o Alberta Niemana, napisał on pracę w 1914 roku zatytułowaną po niemiecku w sposób, tak że tego nie powtórzę, natomiast była nazwa bardzo prosta, tytuł to był Nieznana choroba. I on napisał pracę o chorobie, której nazwy nie znał, ale chciał ją wyróżnić spośród znanych do tamtej pory chorób. To była choroba Gauchera. And Professor Ludwig Pick, who was the second guy giving the disease the name, was really a tragic person, because on the one side he was very well known worldwide. He was invited to give lectures in New York in the first 10 or 15 years of the 20th century. Drugą osobą był Ludwig Pick. Była to postać dosyć tragiczna,
ponieważ z jednej strony był osobą bardzo znaną na całym świecie, był zapraszany, aby wygłosić wykłady w Nowym Jorku w pierwszych 2 dekadach XX wieku. And he was describing the disease very extensively in an overview, and this was entitled The Gaucher disease and diseases a little bit resembling the phenotype of Gaucher. Napisał on pracę, która była zatytułowana choroba Gauchera i inne podobne choroby. The phenotype, the clinical symptoms. Z objawami klinicznymi choroby Gauchera. He was director of the Pathological Institute for Anatomy at Berlin Friedrichshain, and unfortunately he was murdered by the Nazis in 1944 in Theresienstadt. Był dyrektorem Instytutu Anatomii Patologicznej i niestety w 1944 roku został zamordowany przez nazistów. As we have already learned, typically if we are going in the textbooks, we are learning that Niemann-Pick is a rare disease. And typically, as you know, rare disease, according to the definition we are using in Europe, this means less frequent than 1 in 2,000. And this is a little bit different to the US, but more or less the same range. Kiedy czerpiemy wiedzę z podręczników i czytamy na temat choroby Niemanna-Picka typu C, zwykle spotykamy się z określeniem choroby rzadkiej. Rzadka choroba w Europie oznacza chorobę, która występuje u mniej niż jednego pacjenta na 2000. And one of the important discussions we have is always what is reality of the frequency of a disease, because this does not only influence the algorithm we as clinicians need to diagnose in the correct way the patients, this has also a massive influence, for example, on the question what is the proper treatment, what is the market for industry, and for sure we always need the industry as the partner for new development. I jeżeli chodzi o te dane statystyczne, to nie chodzi tylko o to, że diagnozujemy jakąś tam liczbę pacjentów, że jest nam potrzebny algorytm, żeby stwierdzić częstotliwość występowania tej choroby, ale musimy stwierdzić, jakie jest najlepsze leczenie tej choroby. For example, what we are learning in detail from other lysosomal storage disorders, like for example Fabry disease or Gaucher disease, coming from newborn screening, that obviously the frequency of the general population is 10 to 50 times higher than originally been described in the textbooks. Jeżeli chodzi o inne podobne choroby, takie jak choroba Fabriego czy choroba Gauchera, okazuje się podczas badań screeningowych kości, badań screeningowych niemowląt, że ta choroba występuje 10 to 50 times larger, coming from the newborn screening. Od 10 do 15 razy częściej niż pierwotnie przypuszczano i w stosunku do danych, które znajdujemy w podręcznikach. And what we always need to do studies like, for example, newborn screening is to have a correct, sensitive and specific biomarker in our hand, and therefore it's so important having data like Mark has presented